Dzisiaj odcinek o BMW X3, czyli o kurze, która dla Bawarczyków znosi złote jajka. Przez lata to był ten model, który kupowaliście, gdy trójka była już za ciasna, a na piątkę brakowało Wam pieniędzy albo miejsca w garażu. Ale teraz mamy rok 2026 i na rynku czwartą generację X3 o oznaczeniu G45, która wjechała na rynek na pełnej 2 lata temu i wywróciła sporo na nim do góry kołami. To już nie jest ta grzeczna, konserwatywna X3. To jest manifest technologiczny, który jednym zaimponuje, a u drugich wywoła tęsknotę za starymi, dobrymi czasami. Przyjrzyjmy się jej, bo pod tymi wszystkimi neonami kryje się kawał inżynierii, o której warto wiedzieć. I mimo hejtu internetowych troli, nowa X3 sprzedaje się doskonale, czego przykład widać na findcar.pl. To jedno z najpopularniejszych aut w naszym serwisie. Mamy w stałej ofercie niemal 200 nowych X3, gotowych do odbioru, czekających u dealerów BMW w całej Polsce. Zacznijmy od rozmiarów, bo tu BMW nie oszczędzało. Nowe X3 urosło do 4,76 cm. Jest o ponad 4 cm dłuższe od poprzednika i o niemal 3 cm szersze. Ale co najważniejsze, jest niższe, co w połączeniu z rozstawem kół sprawia, że na drodze wygląda jak kulturysta w dobrze skrojonym dresie. Rozstaw osi pozostał niemal ten sam, ale dzięki nowej architekturze w środku jest po prostu więcej miejsca. Jeśli chodzi o rywali, to tu walka idzie na noże. Mercedes GLC kusi klasycznym wnętrzem i komfortem oraz mnogością napędów, z niemal 700-konnym AMG na szczycie oferty. Nowe Audi Q5 to z kolei wybór dla tych, którzy cenią porządek i logikę ponad wszystko. Lexus w NX-ie stosuje tylko 4-cylindrowe hybrydy, czym skazuje się na węższe grono świadomych ekoodbiorców, a BMW X3 stoi gdzieś pomiędzy nimi wszystkimi. Wciąż chce być tym sportowym, tym ekologicznym, bo ma w ofercie plugina, ale też tym nowoczesnym. Wnętrze to jest temat na osobny odcinek, ale powiedzmy sobie szczerze. Interaction bar, czyli ten podświetlany pas ciągnący się przez całą deskę, to jest coś, co albo pokochacie, albo zasłonicie gazetą. Wygląda efektownie, ale nocą potrafi odbijać się w szybach tak, że czujecie się jak w klubie techno w Berlinie. Mamy zakrzywiony wyświetlacz Curved Display i system operacyjny 9. generacji. I tu mamy dobrą wiadomość dla fanów marki. BMW w przeciwieństwie do mniejszego X1 czy X2 zostawiło legendarne pokrętło iDrive. To jest zwycięstwo ergonomii nad modą na dotyk. To teraz przejdźmy do silników, bo tutaj BMW wciąż pokazuje, że potrafi robić auta z charakterem. Mamy aż dwa 6-cylindrowe 3-litrowe silniki. Jeden z nich to benzyna B58 w wersji M50 o mocy niemal 400 koni mechanicznych z czasem przyspieszenia do setki w 4,5 sekundy. Druga to 3-litrowa rzędowa szóstka wysokoprężna o mocy 303 koni. Ona przyspiesza do setki w niewiele ponad 5 sekund. Oczywiście te dwie odmiany polecamy wszystkim, bo trudno o lepsze silniki w tej klasie. Ale mamy też bardziej budżetowe rozwiązania. Benzynowe 2.0 X-Drive o mocy 208 koni i diesla 2.0 DE, który ma 197 koni mechanicznych. To są poprawne silniki. Alternatywą dla nich jest jeszcze hybryda. Dlaczego? Bo BMW w końcu wsadziło tam sensowną baterię o pojemności prawie 20 kWh netto. To oznacza, że realnie przejedziecie na samym prądzie 80, a w sprzyjających warunkach nawet 90 km. Łączna moc systemowa plugina to prawie 300 koni. To auto w mieście zachowuje się jak rasowy elektryk, a na trasie jest pewnym mocnym SUV-em, który nie boi się lewego pasa. To jest najbardziej uniwersalne BMW X3, jakie możecie dzisiaj kupić. Oczywiście pomimo pewnych ograniczeń, jak choćby wyższa masa własna, mniejszy zbiornik paliwa i ciut mniejszy bagażnik. Jeśli regularnie jednak je ładujemy, to potrafi być bardzo tanie w eksploatacji. Największe atuty BMW X3? Prowadzenie. Fizyki nie oszukasz, ale BMW jest najbliżej tego celu. Rozkład masy zbliżony do idealnego 50/50 sprawia, że to auto wchodzi w zakręty tak, jakby nie wiedziało, że jest wysokim SUV-em. Kolejna rzecz to systemy asystujące. Asystent parkowania w BMW to obecnie światowa czołówka. Sam wyjeżdża z ciasnych miejsc, pamiętając Waszą drogę dojazdową. Wady? Jakość niektórych materiałów. W aucie za 300 000 plastiki w dolnych partiach drzwi są tak twarde, że można by nimi kruszyć lód. Kolejna sprawa to brak fizycznych przycisków od klimatyzacji. Wszystko powędrowało do ekranu. Nawet jeśli iDrive pomaga, to wciąż jest to krok wstecz względem poprzedniej generacji. I jeszcze jedno. Design nerek. Te nowe, niemal pionowe i trochę kwadratowe i podświetlane wloty powietrza nie każdemu przypadną do gustu.
X3 to samochód dla kogoś, kto lubi gadżety i chce czuć, że jeździ pojazdem z przyszłości, a nie z Muzeum Motoryzacji. Ale moja pierwsza reakcja na ten model była dość chłodna, mimo iż testowałem najmocniejszą wersję M50 i ten sceptycyzm towarzyszy mi przy ocenie tego samochodu do dziś. A teraz kasa, bo tu mamy dla Was najlepsze wiadomości. Jesteśmy na platformie findcar.pl i mamy obecnie niemal 200 egzemplarzy BMW X3 czwartej generacji. Nowe auta, nawet te z rocznika 2026, możecie u nas wyrwać z rabatami sięgającymi 20%. Przy mocniejszych wersjach oszczędności idą w dziesiątki tysięcy złotych. Wybrałem dla Was kilka ofert, które pokazują różnorodność tego modelu na naszej platformie. Zacznijmy od propozycji dla rozsądnych. Nowe BMW X3 20 xDrive w wersji bazowej, ale z pakietem Innovation. Silnik benzynowy z miękką hybrydą, kolor szary Dune, koła 19 cali, bez żadnych ekstrawagancji. Cena katalogowa to około 290 tysięcy złotych. Na findcar.pl po rabatach możecie je mieć za 235 tysięcy złotych. To mniej o 45 tysięcy złotych po 19% rabacie. Jak dobrze ponegocjujecie w salonie, to rata wynajmu tego auta może być poniżej 2000 złotych netto miesięcznie. Druga oferta to jeden z moich faworytów. Hybryda 30e xDrive w wersji M-Sport. Świetne osiągi, 299 koni z zespołu napędowego i niskie spalanie skuszą niejednego fana BMW. Lakier czarny szafir Sofisto z brylantowym połyskiem, a w środku tapicerka weganca, czyli ta nowa wegańska skóra, która jest zaskakująco przyjemna w dotyku. Do tego cały zestaw opcjonalnych dodatków, które sprawiły, że auto katalogowo wyceniono na 326 300 zł, ale na Findcar kosztuje jedynie 264 700 zł. To ponad 60 tysięcy złotych oszczędności, a dodatkowo dealer z Łodzi dorzuca kartę na ładowanie tego pchewa. Zaledwie o 4 konie więcej ma pod maską wersja z 3-litrowym dieslem, 303 konie i 5,4 sekundy do setki, ale ona oferuje zupełnie inne doznania. O ile pchew po rozładowaniu zrobi około 400 km na jednym zbiorniku paliwa, o tyle ten długodystansowiec potrafi zrobić na jednym zbiorniku nawet ponad 1000 km. A najtańsza X3 z najmocniejszym dieslem pod maską potrafi na findcar.pl kosztować poniżej 300 tysięcy złotych. Na tyle wycenił ją na przykład dealer z Kalisza. Auto w kolorze szarym przeceniono z 342 na 297 tysięcy. A jeśli szukacie czegoś absolutnie wyjątkowego, to mamy na platformie topowe M50 xDrive w kolorze niebieskim Tanzanite z jasną skórzaną tapicerką. Prezentuje się w tym zestawieniu naprawdę wyjątkowo. Ma dodatkowe wyposażenie w postaci nagłośnienia Harman Kardon, 20-calowe felgi i nawet elektrycznie wysuwany hak holowniczy. Cena po 12% rabacie na Findcar wynosi 384 700 zł wobec katalogowych 437 200. Największe okazje jednak można obecnie wyrwać na model z 2-litrowym silnikiem diesla, na który BMW ma promocyjne finansowanie. Mowa o modelach z 2025 roku produkcji, którego pozostały ostatnie sztuki i wyceniono je na 250 tysięcy złotych. Jedna z nich znajduje się w salonie we Wrocławiu. To zaskakująco dobrze wyposażony egzemplarz w czarnym kolorze, gotowy do natychmiastowego odbioru. Jeszcze lepiej przedstawia się finansowanie w przypadku X3 z dieslem, bo wpłacając 5% jej wartości, potem macie raty w wysokości około 2000 zł netto miesięcznie. A jeżeli nowa X3 Was nie interesuje, to na Findcar mamy też kilkadziesiąt egzemplarzy używanych nowej X3 G45. To często auta podemonstracyjne od dealerów z symbolicznym przebiegiem 5, niekiedy 10 tysięcy kilometrów. Ich ceny startują od 220 tysięcy złotych, a trafić można też wersje X3 M50, które kosztują niewiele ponad 300 tysięcy złotych, a mają poniżej 10 tysięcy kilometrów przebiegu. Warto im również się przyjrzeć. Podsumowując, czwarta generacja BMW X3 to auto, które budzi emocje. I o to w motoryzacji chodzi. Jest nowoczesna, prowadzi się genialnie i dzięki findcar.pl jest dziś w zasięgu portfela znacznie bardziej niż mogłoby się wydawać. Ale muszę Wam powiedzieć coś jeszcze. Jeśli kochacie ten specyficzny spalinowy charakter BMW i nie przeszkadza Wam ekranoza i włączanie podgrzewania fotela w menu, to jest ostatni dzwonek, żeby te emocje poczuć. Wchodźcie na findcar.pl, póki te 180 egzemplarzy X3 jeszcze czeka na nowych właścicieli.